Cześć, w dzisiejszym materiale testuję nowe ciekawe urządzenie. Jest to odkurzacz bezprzewodowy firmy Bosch, a dokładnie model Ultimate 7. Wiele osób, myśląc o odkurzaczach bezprzewodowych, ma od razu na myśli jedną z najpopularniejszych firm, której reklamy praktycznie co chwilę można zobaczyć w telewizji. Jednak odkurzacze tej firmy są dosyć drogie i praktycznie za porównywalny model nawet 2 razy droższe od testowanego przeze mnie dzisiaj właśnie Boscha. Odkurzacze bezprzewodowe mają te przewagi nad odkurzaczami przewodowymi, że w każdej chwili możemy go wyjąć, odkurzyć, nawet drobny kawałek przestrzeni i schować z powrotem na przykład do szafy. W przypadku odkurzaczy tradycyjnych, czyli odkurzaczy przewodowych, należy je wyciągnąć, rozwinąć przewód, podłączyć go do kontaktu i najczęściej, żeby odkurzyć całe mieszkanie, musimy ten przewód przepiąć przynajmniej raz do innego kontaktu, bo najczęściej nie sięga, żeby odkurzyć cały dom. Jeżeli chodzi o odkurzacze bezprzewodowe, jesteśmy ograniczeni kilkoma rzeczami. Przede wszystkim chodzi o pojemność akumulatora. Im lepszy akumulator, tym większą powierzchnię będziemy w stanie odkurzyć. Druga rzecz to moc. Niektóre odkurzacze bezprzewodowe, żeby oszczędzić czas pracy baterii, mają dosyć słabą moc i nawet po zastosowaniu turboszczotki nie są w stanie skutecznie odkurzyć całego mieszkania. Trzecia rzecz to oczywiście konieczność ładowania, czas trwania tego ładowania oraz liczba dostępnych akcesoriów. W przypadku odkurzaczy tradycyjnych, no to wiadomo, one nie mają żadnego akumulatora, więc wystarczy podłączyć je do prądu i możemy odkurzyć całe mieszkanie. Są jednak dosyć większe, czasami nieporęczne, musimy je ciągnąć za sobą i czasami po prostu nie chce nam się go wyciągać, jeżeli na przykład w kuchni nam się coś rozsypało. Bosch Ultimate 7 kosztuje praktycznie o połowę mniej niż Dyson 10, a jest to odkurzacz o podobnych parametrach. Kupiłem go z myślą swojej mamie, której właśnie popsuł się tradycyjny, normalny przewodowy odkurzacz. Ja testowałem do tej pory kilka różnych rodzajów tego typu sprzętów i zawsze miałem dosyć mieszane uczucia. Przede wszystkim albo czas pracy na baterii był całkiem słaby, bardzo szybko bateria opróżniała się w trakcie odkurzania i nie byłem w stanie na przykład odkurzyć więcej niż 50% całego mieszkania. Drugi zarzut, jaki miałem najczęściej do odkurzaczy bezprzewodowych, to moc ssania. Problem polegał na tym, że często te odkurzacze po prostu mają za słabą moc, żeby skutecznie można było odkurzać, przez co wielokrotnie trzeba próbować odkurzyć tę samą powierzchnię i to często nawet bezskutecznie. Jak to wszystko wygląda w przypadku Boscha? Pierwsza rzecz, na jaką zwróciłem uwagę, to wygląd tego urządzenia. To, co Wam pokazuję, to jest oczywiście skrócona wersja, czyli jednostka centralna. Przypomina trochę elektronarzędzia z baterią mocowaną tutaj właśnie w rączce. Natomiast dlaczego wersja skrócona? Ponieważ możemy używać już samej tej jednostki jako odkurzacza takiego ręcznego, żeby można było odkurzyć coś na przykład na szafce, na stole, czy w jakichś innych elementach dosyć wysoko. Natomiast tutaj mamy całą resztę, do której doczepiamy wszystkie akcesoria, które są dostępne w zestawie. I to, na co zwróciłem uwagę, to przede wszystkim waga. To urządzenie samo w sobie, bez żadnych tych dodatkowych elementów, jest dosyć ciężkie i tutaj trzymając tak w powietrzu jedną ręką, czuć, że ta ręka po jakimś czasie będzie na pewno zmęczona. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest jednostka sterująca. Mamy tutaj taki przycisk, który właściwie przesuwamy tylko do przodu lub do tyłu i mamy do wyboru 3 opcje. Pierwsza to jest opcja automatyczna, turbo i ekologiczna. No i oczywiście włączenie i wyłączenie urządzenia. Żeby włączyć urządzenie, należy przesunąć ten włącznik i wtedy automatycznie zaczyna pracować w trybie eko. Kolejne przesunięcie to jest tryb turbo, a kolejne, czyli w skrajnym położeniu, jest to tryb automatyczny. No i zauważyłem, że przede wszystkim będziemy odkurzali w większości przypadków w trybie automatycznym, w którym akurat to urządzenie całkiem sobie sprawnie radzi. Jak działa tryb automatyczny? No, jak sama nazwa wskazuje, automatycznie dostosowuje siłę ssania, czyli tryb pracy naszego urządzenia i dzięki temu jesteśmy w stanie odkurzyć więcej naszego mieszkania, oszczędzając przy tym trochę pojemności baterii. Czyli jeżeli zaczniemy odkurzać na przykład mało zabrudzone kafelki, płytki czy panele, urządzenie będzie pracowało z mocą taką normalną, ale wystarczającą, żeby można było cały ten kurz nieczystości, brud czy drobinki wciągnąć. Natomiast jeżeli wykryje, że tego zabrudzenia jest znacznie więcej, że nam się coś rozsypało albo na przykład wjedziemy na dywan, urządzenie automatycznie zwiększy swoją moc, włączy na przykład turboszczotkę i w ten sposób znacznie zwiększy wydajność całego odkurzania. Zmieniając pomoce naukowe, które trzymam w rękach, przechodzimy do kolejnej ciekawej rzeczy związanej z tym odkurzaczem. Wcześniej pokazywałem Wam jednostkę centralną, a teraz pokazuję Wam, jak wygląda tutaj dalsza część tego urządzenia. I takim nietypowym rozwiązaniem, nie wiem czy będzie dobrze widać, jest łamana
rura. I w ten sposób możemy sobie zgiąć rurę nawet o 90 stopni. Tutaj mocowana jest jednostka centralna. Teraz trzymam do góry nogami, ale w tym momencie po zgięciu tej rury w ten sposób możemy po prostu wjechać i wsunąć pod jakieś trudno dostępne miejsce i nie trzeba się schylać, praktycznie kłaść na podłodze, żeby przy wyprostowanej rurze można było sięgnąć. W każdej chwili możemy przywrócić z powrotem, zatrzask klaśnie i wtedy słyszymy, że jest już zablokowane i wtedy normalnie możemy dalej odkurzać nasze pomieszczenie. Więc jest to takie dosyć ciekawe rozwiązanie, które w praktyce jest bardzo pomocne, ale oczywiście wiąże się to z tym, że nasze meble czy miejsce, w którym chcemy wjechać, musi być na jakichś wyższych nóżkach, no bo wiadomo, że jeżeli mebel leży nisko na podłodze, no to wcale nie wjedziemy, bo będzie nam przeszkadzała końcówka samego odkurzacza. Nie spodobały mi się dwie rzeczy w przypadku tego odkurzacza. O ile samo odkurzanie jest całkiem fajne i przyjemne i całkiem sobie dobrze radzi ten odkurzacz w praktyce, tak nie podoba mi się sposób mocowania tego odkurzacza do ściany. W zestawie mamy specjalny wieszak i tutaj producent na różnych filmikach czy na zdjęciach reklamowych pokazuje nam, że możemy odkurzacz zawiesić w powietrzu i tu jest akurat jedna fajna rzecz. Odkładając odkurzacz, on automatycznie się wpina w tą osłonkę i następuje jego automatyczne ładowanie. Jednak cały ten plastik jest tak słabej jakości, że już nawet przy wkładaniu tego urządzenia do środka czuć, jak ono się wygina i ma się wrażenie, że zaraz może się złamać. W rezultacie oznaczało to, że mocując do ściany stację dokującą, po prostu zamocowaliśmy ją nieco niżej, żeby odkurzacz nie wisiał w powietrzu, ale żeby mógł spokojnie opierać się na zgiętej swojej rączce. Rzecz, która mi się najbardziej spodoba w tym Boschu, to jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe rozwiązanie zastosowane przez producenta. Do tej pory, jak korzystałem z różnego rodzaju odkurzaczy bezprzewodowych, nawet tych najtańszych, każde z nich miało możliwość, żeby w trakcie odkurzania można było je postawić na przykład w pionie, zostawić, przesunąć jakieś krzesło, sięgnąć po coś innego i po chwili wrócić do odkurzania. Wyobraźcie sobie, że w przypadku Boscha Ultimate 7 nie ma takiej możliwości. Wykorzystam znowu pomoc naukową i pokażę Wam. To jest ta dolna część naszego odkurzacza. Tutaj klips jest strasznie słaby i w momencie, żeby go zakleszczyć, możemy go zakleszczyć teraz, ale tylko i wyłącznie bez jednostki centralnej. Jeżeli postawimy na nim jednostkę centralną, jeżeli wepniemy ją w całą tą rurę, ona jest na tyle ciężka, że będzie przeważała urządzenie i odkurzacz natychmiast się przewróci. Nie ma szans postawienia w pionie odkurzacza z wpiętą jednostką centralną. Myślałem, że to jest jakiś błąd, że może jest tutaj jakaś wada fabryczna, że ten klips jest, nie wiem, za krótki, albo jest jakiś wytarty, źle zrobiony, albo może ja po prostu nie wiem, jak ten odkurzacz postawić do pionu. I zacząłem wertować instrukcje obsługi, przeglądać różne recenzje, samouczki, nawet same wytyczne producenta i okazało się, że faktycznie urządzenie można postawić w pionie, producent mówi, że tak się da zrobić, ale uwaga, bez jednostki centralnej. Dla mnie to jest absurdalne i niedorzeczne, ponieważ żeby zostawić odkurzacz w pionie, musimy odpiąć jednostkę centralną, położyć ją na przykład na stole i wtedy całą resztę możemy postawić w pionie na ziemi. Tylko po co to robić? No właśnie, więc dla mnie to jest trochę niezrozumiałe rozwiązanie i troszeczkę utrudniające, bo złapałem się kilka razy na tym, żeby odkurzając mieszkanie tym odkurzaczem, kiedy chciałem sięgnąć po coś, do czego potrzebowałem dwóch rąk i musiałem na chwilę odstawić odkurzacz, nie miałem jak tego zrobić. Musiałem albo w pionie oprzeć urządzenie o ścianę, zablokować jakieś meble, ryzykując, że się przesunie, spadnie, uszkodzi albo porysuje ścianę, albo po prostu, co jest lepszym rozwiązaniem, po prostu położyć na płasko, poziomo na ziemi, ale później się trzeba po to wszystko schylać, więc jest to kompletnie niewygodne rozwiązanie. Więc nawet jak początkowo, zanim założyliśmy tę specjalną stację dokującą przykręconą do ściany, to żeby nadawać urządzenie, nie można było sobie go postawić przy kontakcie, zablokować tutaj w pozycji pionowej i naładować urządzenie, tylko trzeba było odpiąć jednostkę centralną, położyć na ziemi, podłączyć ładowanie, a z całą tą rurą dopiero można było oddzielnie ją postawić obok w pionie. No takie trochę bezsensowne to rozwiązanie i nie wiem, dlaczego Bosch zdecydował się na wykorzystanie właśnie takiego rozwiązania. Reasumując, czy Bosch Ultimate 7 to był dobry zakup? Biorąc pod uwagę, że urządzenie kosztuje 1200 zł, więc jeżeli chodzi o odkurzacze bezprzewodowe, można powiedzieć, że to jest taka mocna średnia półka. Mamy odkurzacze tańsze, mamy odkurzacze bardzo tanie i mamy odkurzacze droższe. Porównywalnych parametrów Dyson V10 kosztuje 2200 zł, więc jest to znacznie więcej od tego Boscha. Natomiast radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o odkurzanie. Jest całkiem spory, dosyć ciężki, więc tutaj starsze osoby mogą mieć problem przy dłuższym odkurzaniu swojego mieszkania. To, co mi się nie spodobało najbardziej, to jest to, że nie możemy postawić odkurzacza w pionie w trakcie
odkurzania. To jest coś, do czego byłem przyzwyczajony przy praktycznie każdym innym urządzeniu. No tutaj takiej możliwości nie ma i osobiście mi to bardzo przeszkadza. Natomiast sama siła ssąca jest całkiem dobra. Czas pracy na baterii jest również bardzo dobry. Tryb automatyczny sprawdza się świetnie. Stacja dokująca jest ciekawym pomysłem. Podoba mi się, że możemy wpiąć całkiem łatwo urządzenie do stacji dokującej i natychmiast rozpoczyna się jego ładowanie, ale jest trochę słabej jakości i czuć, że te plastiki raczej nie będą cieszyły się zbyt długą żywotnością i będzie trzeba mocno uważać, żeby po prostu zaraz nie trzeba było ich wymieniać. Ale czy był to dobry zakup? Myślę, że byłby to bardzo dobry zakup, gdyby była możliwość postawienia odkurzacza w pionie. Tak, to jest całkiem udany zakup. Myślę, że mojej mamie się spodoba. Ja jestem zadowolony w trakcie jego używania. Myślę, że mojej mamie też się spodoba. Jeżeli macie jakieś pytania poświęcone temu odkurzaczowi, śmiało zadawajcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli szukacie więcej informacji, zdjęcia, dodatkowe opinie, zapraszam na mojego bloga, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!